Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem skoczymy sobie do Mediolanu na targi, bo w sumie dawno tam nie byliśmy. Sprawdzimy, co słychać w wielkim świecie motocyklowym i zobaczymy, mam nadzieję, super sprzęty na nadchodzący rok. Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Kupujemy tanie bilety, wskakujemy do latającego autosana, szybka modlitwa i z Bożą pomocą dolatujemy na miejsce. Na lotnisku przesiadka z latającego autosana wjeżdżący i jedziemy na centralny. Z centralnego dalej z buta przez miasto na kolejny autosan, tylko teraz jeżdżący po torach. Po 8 godzinach od Polski docieramy na miejsce. To jeszcze mam kwadrans. To sobie obiad jem w bufecie. Ruszamy do knajpy na kolację. Pofarciło się, żarcie bardzo dobre. Po kolacji dalej z buta do sklepu po niezbędny prowiant. Dzisiaj na wieczór Coke-Anal. Ale czteropak Coke-Anala sobie. Spacerek do hotelu, spać, od rana Uberkiem pod halę. Jestem w domu. Znaczy w robocie. Życzę wspaniałego seansu. Serdeczne podziękowania dla partnera tego odcinka, firmy RR Moto, którzy na Black Week zatowarowali się dla Was dosłownie po sufit i odpalili właśnie największą akcję promocyjną w tym roku. Po pierwsze, już od dzisiaj, robiąc zakupy w ich sklepie stacjonarnym, możecie skorzystać z promocji dającej 50% zniżki na drugi produkt w tej samej lub niższej cenie. Akcja dotyczy obu największych sklepów RR Moto w Polsce, zarówno tego w Warszawie, jak i tego w Toruniu. Po drugie, za pośrednictwem sklepu online rrmoto.pl, jak również w sklepach stacjonarnych możecie skorzystać z promocji bez VAT, czyli dokonać zakupu wybranych produktów w obniżonych cenach. Te dwie akcje nie łączą się, także warto przejrzeć ceny i w zależności od tego, co mamy do kupienia, wybrać tę promocję, na której więcej zyskamy. Przy okazji skorzystania z Black Week w RR Moto możecie także zgarnąć solidne nagrody. Za jedną prostą fotkę macie szansę wygrać m.in. kasko wartości niemal 3000 zł, a pula wszystkich nagród przeznaczonych dla Was wynosi okrągłe 10 tysięcy. Szczegóły akcji na rrmoto.pl. Taką hulajnogą? To już chyba się nie nazywa hulajnoga, tylko kład po prostu do siedzonka. To ma być hulajnoga? Ty, ale wiesz, że to może ważyć więcej niż nasz motocykl? 145 kg. Więcej niż enduraki. Dobra, może zrezygnujemy z tej sali, co? Bo tu jest tylko to. To jest tylko elektryka i tylko Chińczycy. No to po co my tu chodzimy? On jaki Johnny. Ty, no kopia Fatboba jak 150, zobacz. Jak zminiaturyzowany Fatbob, nie? Yonway. Yonway Fatbob. Patrz jak jeżdżą ADV i ja pierdzielę i patrz, i wszyscy jadą i na skuterach. Kamil na Street Fighterze jedzie. HP Corsa. A, wydeszki. A to fajnie. No te wydeszki są fajne. To przynajmniej już są jakieś motory, no. Szkoda, że to tak. Ja się rozczarowałem trochę tą Agustą, zwłaszcza po rozmowie z Adamem. Katalogowo to ma 103 kW, 141 koni, nie? No. 100 by było na hamowni. Po remapie na ostro 110. Skąd to ma mieć 140 koni? To jest taki sam silnik jak w Emteku, 10 razy gorzej wykonany. Piękne to tak. O, tu detale są, kurna, ta kanapa, kurna, uszyta jak fotel w dużym pokoju. Nie no, odszykowane to jest takie, żebyś nie wiedział, co tu jeszcze dokładać. Tu już jest w ogóle, do przodu jesteśmy wywaleni i tu nie ma nic. No jak na sporcie, tylko bez owiewek już. To kiedy, Piotruś, to będzie odsłonięte, bo tu jest jakiś adventure, który będzie premierka. Bo to warto by było zobaczyć, co to im tu z tego wyjdzie. Magia kina. O kurde, no. Tu zobacz, tu masz Excele, Brembo, oni zresztą Agusta, tak? No to oni wszystko tu. To pewnie kosztuje 80-90 tysięcy albo lepiej, tak? Może być mało osiedli, wiesz? Ależ to wygląda paskudnie, matko woska, czysto woska. Tylko, że tu jest strasznie takiego plastiku taniego dużo. Ale te lampy, no, to mówiliśmy, że Yamaha dziwnie. A KTM poszedł po całości teraz. Otóż to wygląda tanio, to wygląda chińsko. O, tu jesteś bardziej do pionu. To tu ma 1290, która wygląda o niebo, starszy model, nie? Ale nie jest jakoś super ciasno. Dobrze jest. Nie jest takie maleństwo wcale. To będzie dobre. To jest 701, no jakie super kolory porobili. Nie, ona jest ładna, skubana. Zawieszenie chyba jest lipa pod nas, bo ty wpadasz całym A motocyklem. nie, no to trzeba utwardzić. I tu jest zbiornik na dupie. No nie wiem, co ci powiedzieć. Chyba lepiej nasze enduraki przerobić na takie coś. O, a tu jest enduro. Ale jest to poustawiane wszystko. Na tym to byśmy prawie jak na endurakach grzali, nie? No, tu to już normalnie się
Wbijasz nogami. Kanapa jest szeroka dosyć, to powinno na dupie się dobrze siedzieć. Tylko ta szyba jest strasznie wielka. To od razu jesteś dynią, żeby strzelić, nie? Nie, wygodnie by siedziło. A jak jest do ziemi? To trochę jest KTM wyższy, ale nie jest nisko. Bo tu jest bardzo szeroko. Im tu jest węziej, tym masz nogi duże, a jak tu masz im szerzej, no to tym bardziej nogi na boki ci wywala, nie? Pytanie tylko jak jazda. I to nawet ładnie wygląda. O matko! Pełną nogą se stoisz. To jest 890. Tak. Jak wysoko tu jestem nad kanapą, się nie ma czego złapać, ty. Jeździłem właśnie na 890. Taka sama była niska? Tak. Ale powiem wam jedno, równowaga, no to tu jest zupełnie co innego jak w tym moim. Jakbym połowy motocykla nie miał siedzieć. A z serwisantami jak pogadasz KTM-a, to ci powiedzą, żebyś kupił starego lepiej KTM-a, albo tego znowu 1290. Jak już damy sobie spokój trochę z takim gorszym terenem, to ja eseczkę biorę. Eseczką się tak jeździ. Ja się czuję tutaj bardzo dobrze. Ale dali cybucha tego, ten wydech wielki. Tu na szczęście nie ma, zobacz, jest mały katalizator przelotowy, tylko nie ma puszki. Ty, ale SK wcale tak nisko nie siedzi od ziemi też, podłogowo. Olej, o panie. No i trup. Overcz, pamiętasz Verge'a? 1000 newtonów? Chińskie. Tak, no jest, 1000 newtonów. 3,5 sekundy do setki, no to tyle ile robisz perłą. No to zobacz, to tyle lat i co, się nic nie zmieniło? 37 000 euro to kosztuje, 150 000. I silnik jest tutaj, wiesz o tym? Po takim byśmy sobie kupili, po prostu byśmy jeździli na ten. Słapa, ale fajną ma nazwę, Słapa. Słapa zip. Widziałeś kiedyś auto, w którym jest ciaśniej niż na motocyklu? Na zimne łokcie. Na zimne łokcie naraz, no tak. Ty, on wygląda jakbyś zrobił zdjęcie i je ścisnął w tym, w programie. Aż się nie chcę uwierzyć, jak się to na żywo widzi. Tu ciężarówka. Ale torpeda. Patrz, jaki fajny bagaż. Kamil, ja cię na tym widzę. Na tym, to ja nas wszystkich widzę. Taki odcinek we trójkę na miasto. Ale by była petarda. Ja bym na swoim zrobił te Duracell na boku. Ale teraz robią ekstra maszyny. Zobacz, ile jest Chińczyków w porównaniu z 3 lata temu. Przejęli kurna temat. O, milicja, tutejsza. I multistratką taką ganiają. Ty! Chociaż nasi nie mają wiele gorzej. Nasi mają te BM-y. No to przecież też jest kurna, też jest maszyna. Ty, ale ja wam nie chcę nic mówić o tyłeczkach, ale zobaczcie tego pana policjanta, jakie ma getry. Spojrzałeś? I dziękuję, spalony. Tam mamy całe Suzuki. O, wymuszona tu jest mocno pozycja do przodu. Ale zawias prawie się nie ruszył. Szeroka micha. Ale skubaniec jest w pełni analogowy, zegary są na wskazówkach wszystko. No nie w pełni, na środku ma LCD. Ale stara szkoła. Tu jest ten litrowy GXS, ten golasek. 4 cylindry, literek, 106 Nm. A moc 112 kW, 152. Brembosy już dali. Ale zobacz, cały czas jeszcze Brembos jest, ale zwykła pompa. Ale przynajmniej, że tak powiem, ładne w miarę, tak? 107 koni. Ale ciężkie. Na sucho 252. To ciężka kolumbryna. 30 kg gratis masz ciężaru. Tu to teraz to poglądamy. 4 zbiorniki paliwa. A twoja perełka, Piotruś, w najnowszym wydaniu. No widzę, no. Po co te błyskotki, takie ta osłonka cała, to jak to wygląda? Jaki wahacz zrobili nowy do niej? Powiem tak, no ciężki wybór między tym a cyklopem. Tu kratki takie porobienie. Teraz jest kiles zrobiona. Tak. Ale kant zrobili tu mocny teraz. Nie no, pozycja fajna, jak to na MT, no. No nie wiem. Nie podoba mi się. Ten klosz tu, tam są dwie gały, tak? Tam, dwie soczewki. Ale zobacz, że wreszcie są założone brembosy radialna do 9 SP. Tak. No to jest mega plus. A 10 gdzie jest? Co zrobili tu z buzią? Ona tak wyglądała przecież. Nie miała tych lamp. Miała. Którego? Miała, to jest 2022 przecież już taka była. O kurna, akcesoryjną, zobacz jaka ta osłonka licznika jest To założona. ja nie wiem, czy to jej nie pomaga, wiesz? Oglądać trenera. O tak, chodźmy na tenerkę, ja też chętnie wsiądę. To jest zwykła, tak? Jak pół KTM-a mojego, nie? Drobniutka. Taka smuchła, mała, nie? Liczek, to wszystko jest takie kompaktowe. Jak ze starego typu motocykla. Tak, jak sprzed lat. Najniższy ze wszystkich. Ale ci powiem, że rzeczywiście, tym to bym miał śmiałości 2 razy tyle. Dobrze, tu od razu się czuję jak w domu. Kierka troszkę do góry, klamki w dół. Dobre. Jak tu się stoi?
O, bardzo fajnie, tak, bardzo fajnie, przyzwoicie. Zawias to jest... Zawias jest do dupy, no ale jak na start to myślę, że jest fajny motor. Sam bym nie pogardził, kiedyś może se kupię, kurde. To się tu niczym nie różni. Zawiasy masz drogie. Jest wyżej, zdecydowanie wyżej siedzi. Sety są od razu takie, żebyś nie musiał zmieniać. Tu jest wysokością bliżej do KTM-a mojego. O, szerzej, tak. Już plastiki są szerzej nawet. Pojechałoby się, no. Problem obciążenia tych maszyn jest taki, że to później silnik ma co robić. No tak czy inaczej, zalecają jak zjeżdżasz w teren, to 3/4 baku. Zalecają ci źle paliwa w teren, to dobre jest. Ty, las się zaraz zacznie, to co? Opompujemy se, nie? Tylko jedną kanapkę możesz mieć w plecaku. No to nie jest ta Torresa? Gdzie on jest? Do kibla poszedł. Mitas Terra Force oponki ma pozakładane. To też jest takie utrudnienie sobie nauki, że hej ho. Mówisz o mocy. No i o masie. Nie, 400 jakaś do nauki fajna, żeby się zbierało i... Reklamują w telewizji. Nawet się zastanawiałem, czy na gwiazdkę ci nie kupić. Jakby 9 była SP, O, Gilles, nieprzyzwoite klameczki z wyprzedaży mi się udało kupić. Jedyne klamki Gillesa w życiu jakie kupiłem. Stówki sztuki, likwidował się akurat, salon Yamahy się likwidował gdzieś, kurde. te seciki to oni mają ładniuśkie takie, te regulowane, to Ale ceny mają po prostu jak wściekłe. kowe. 400. No to jest to Rayleigh, nie? Co reklamują. Jeden bak z tyłu, drugi... Wiesz, że to ma 30 litrów? Ale zobacz, jaki to jest plastik. Taki najtańszy, płytę ma z włókna węglowego. Ole miękki, mięciutko siadło. Zobacz, jaki mamy problem. Nie ma z nogami co tu zrobić w ogóle. No stoisz na wydechu cały czas. No, musisz się pilnować jak cholera. Szeroki set. Pochwalą. O kurna, jakie to tandetne ma wrażenie. No tak, tu się stoi albo na stopce. Albo na wydechu, albo na stopce i wydechu. Aj. Tak, ja wiem, teraz się tego dużo reklamuje, bo te motocykle wchodzą lub nawet już weszły również na polski rynek. Widziałem kilka filmów z zachwytami, szczególnie osób, które nie zrobiły na tym jeszcze ani 1 kilometra. Nasze pierwsze wrażenie jest jakie jest. Obejrzeliśmy powierzchownie jeden egzemplarz pięty do stojaka. Maszyna robi wrażenie budżetowej i momentami średnio przemyślanej. Na pewno ma swoje plusy i minusy. Nie przesądza to oczywiście o niczym. Najważniejsze przed nią, bo na pochwały i renomę każdy musi zapracować. Także z tymi zachwytami warto chyba chwilkę jeszcze poczekać, aż będą solidnie pojeżdżone i to przez dłuższą chwilę. Jeśli będziecie chcieli niezależnej, nieocenzurowanej opinii i trafi się w ogóle kiedyś okazja, żeby to poprzeciągać kilka dni po zbyrach, stawić do mnie do dziupli z bliska, dokładnie obejrzeć, to taki materiał dla Was nagram. Na tą chwilę mogę dodać tylko takie 3 grosze, które zwróciły moją uwagę. Plastiki niektórzy w Stanach dostają pożółkłe, odróżniające się od reszty motocykla. Nie ma podglądu poziomu oleju, trzeba sobie sprawdzać napałę trytytką albo drucikiem. Wygląda na to, że żeby wymienić filtr oleju oraz olej, trzeba demontować tłumik i część kolektora. Po 6 godzinach jazdy na nowych sprzętach panom pociekło z korka chłodnicy oleju, waha leciała gdzieś spod baku, prędkościomierz łapał jakieś zwiechy, a po upuszczeniu motocykla w terenie nie mogli go już później bez wyraźnej przyczyny odpalić. Ja to rozumiem, czytałem fora i widzę, że duży entuzjazm bierze się z tego, że mnóstwo osób czeka i wypatruje pojawienia się jakiegoś wymarzonego motocykla ADV, takiego nie za dużego, ale nie za małego, taniego, ale nie zawodnego, lekkiego, ale mocnego i tak dalej. Jedyne, co ja się staram Wam przekazać w tej chwili, to po prostu dajcie szansę każdemu motocyklowi najpierw samemu udowodnić, że takim właśnie jest. Uważam, że świetnie, że takie motocykle i firmy powstają. Im więcej konkurencji, tym lepiej, bo niedługo za 125 będziemy płacili w markowych salonach po 50 000, a maszynka będzie dalej z tej samej linii w chińskiej fabryce. W każdym razie temat rzeka, nie czas i miejsce na to. Sorry za monolog, wracamy do programu. 185 kg suchy. Nie wiem, co mam wam powiedzieć. Ten trochę lepiej wygląda, nie? Trochę lepiej. Taki trochę odpowiednik tej tenerki, przynajmniej tutaj z tego wykończenia, ale na pewno nie z tego wykończenia. Cała czasza jest od pani Gala. Te już wyglądają lepiej. Boję się cholera, jak to się będzie walało drzwiami i oknami z tego silnika wszystko. I kupić coś do tego z części, to ja nie wiem, skąd to byśmy zamawiali. Przyzwoicie, wiesz, na kokpicie to jest przyzwoicie. To na pewno jest lekkie dosyć i takie nie za duże. Ile to ma kucy? 52 kW, 70 koni, przy 13 000 obrotów. To jak to się kręci? Takie coś na tor to bym chciał. Mondial to jest ichniejsza tu firma też taka, z tradycją. Bateria, sterownik na górze i to wszystko. Z tym to my już nic nie zrobimy w domu. Nie ma naprawiania. To jest strach tak naprawdę to robić, bo coś się spitoli, to w nocy kurna się spali cała chałupa z garażem. TRK 502, 702.
O, ten jakie ładne kolorki ma. Ten ma bardzo ładne kolorki. Czekaj no. O kurna, się tu wpada głęboko w to. Ale tu jest lepiej, tu się ktoś bardziej starał. Ole ma grube manety. Kierownica jest jakoś do góry. Ja nie mogę mieć tu zgiętych na wniosku do dołu jak jadę, no. A jak mam proste, to mam znowu tak wygięte. Zobacz, jaki jest ostry kąt. O, ale do stania jest bardzo dobrze. Chodź jeszcze tylko tego Diavela obejrzymy. Taki sam, no identyczny. Z której strony by nie patrzeć. Nie byliśmy na CF Moto. Ale Chińczycy już bajerują z tym samochodem. Zobacz Piotruś lepiej jakie zawieszenie przednie ma ten motocykl. I gdzie on je ma. To jest jakieś cudeńko, to nie jest chyba seryjna produkcja. Jakiś custom works Olnica takiego włożyli, no ale gdzie tu skok jest? Całkowity skok to jest tyle. Tam jest, ta sama jest co była wtedy, pamiętasz? Heś, ale numer. To się tak uśmiechała fajnie. Ale zobacz, że wygląda jak Street Fighter. Wydech brzydki, cholera taki. Nie ma brembosów, nie ma radialnych hamulców. Wilka. Wilka, no właśnie, tak patrzę z daleka. Taka ona teraz jest. Czytałem, chwalą, że taki jak Wilka była. Taka na spokojnie do jeżdżenia. To powinieneś, już na tym powinieneś z nami jeździć. Albo na tym, jak chcesz troszeczkę taniej. Na takich jeździliśmy. To ja wolę tenerę. To nie na naszą wagę to jest. O, ale przynajmniej guzik dali, zobacz ci, pyk i gasimy ABS-ik od razu. No, ale to jest taka tandeta jak tam było, pamiętam. Ale się jeździło super na niej. Poskładani na maksa 140 licznikowe, nie? No. Zablokowany jestem, 134 konie. Nic nie mogę więcej już zrobić. Ale ja miło będę wspominał. Trampeczek. Jak mała Afryka. O, ale by się na stojąco tym latało dobrze. Oj, tu dobrze mocowo, bo to jest prawie tak mocne jak Afryka. Afryczka moja ma 95 koni, a to ma 92 konie. No. I ile mniej wagi. Ile mniej wagi, to jeździ. Ciekawe jak to silnikowo, to ma z dołu, z góry? Trzeba to kręcić wysoko? Ty, ale mi się pozycja tu podoba na tym motorku. I nie podoba mi się troszkę ten, To ale... jest tak w starym stylu troszkę to zrobione. Ale zaskakuje mnie nawet, to wykonanie jest jeszcze przyzwoite. No dobra, to trzeba skołować, żeby się u nas przejechać po domu. Nie, no bak bym darował, ale cała reszta... No czyli potencjał jest, żeby to ładnie ubajerować, żeby to zaczęło wyglądać. Chodźcie na cebulę powsiadamy, ale ciasno. 121 koni przy 14 tysiącach. No właśnie, czyli już na wyjcu pełnym. O, Triumph robi piękne te nasze scramblery. Triumfik umie te wykończenia, cholera. Szymuś, jakbyśmy tym grzali. Idealna pozycja, ekstra. Po szutrach to by szło jak dzikie chyba. Z tyłu 17. Jak na takie niby golasy, niby scramblery, to wyjątkowo fajnie na stojąco. To nie musi być kurna tanie. To pewnie jest 80 patoli jak nic. To jest taki sztuplaczek, jest fajny. Patrz, to się zobacz. Pusty zbiornik jest totalnie chyba. Tak, tak, ale to jest na jednym punkcie. To jest na pasie. Ale panowie, ale to jest wykończone. Kurna, to jest dobrze wykończone. O, chodź zobaczymy tryplaki. Czy to jest teraz nasz? Ale dziwne zegary zrobili. Ty, ale będzie ci coś? Czuć, że to jest nasz. Czuć, że to jest nasz jeszcze. Jeszcze czuć. On jest ładniejszy. No tak, no wiadomo. Pół roku to nabrał. Większy, troszkę więcej miejsca. Tak. Tryplaki są fajne pod względem, że jest ta kotwica zarąbista. Od razu masz nogi, nie? Odległość, tu jest trochę większa do Tak, liczników. tu jest trochę dalej. Ale tak, to jest bardzo podobnie. Ależ to jest ładne. I tu już musisz leżeć, nie? O kurde. No nie masz tych nóg jednak tak, jak powinieneś mieć pod sobą. No inna jazda. Największy silnik, jaki możesz sobie kupić w motocyklu. I których już prawdopodobnie nie będzie. To jeździ dobrze, 1200 mag wygar i to dobrze się odpycha. A duża mówisz, 1200 było fajne. Patrz, tam jaki ładny tygrys umalowany. Ale mi się ten podoba. O kurde, zobacz. Nie? Tu ściskam kolektor. Zobacz, jakie to jest pieruńsko wygodne. O kurna. No, albo go już zbankrutujemy, albo kuna trzeba będzie kogoś zacząć okradać niedługo, bo... Zarobiście. No zaraz to zobaczę. No zobaczę. No
Skały są, tak. No jest bardzo ładny, ten, zwłaszcza w tym malowaniu. 110 Newtonów przy 4000, 90 koni, czyli poszli w moment. Było zobaczyć, jak się tym jeździ. Czy nie brakuje mocy? Czy można mieć marzenia? Jakieś trzeba mieć. O, jakie podnośniki fajne. Jak zrobię budyneczek luczynowy, to takie wstawię, jedno albo dwa i będziemy robić motorki. Zobacz, jak pięknie. I tu robimy sobie wszystko, a nie kurde na podłodze, tak jak do tej pory, nie? Piotruś, mamy tutaj tego, Royal. To jest wszystko na wąskim kółku, ale jakie to kółeczko jest. Na powietrzu, Tak. pyrku, przedwojenne silniki. To Himalajan jest chyba tylko taki. Tu jest chłodnica chyba założona. O, gruby tu by jeździł. Gruby też człowiek. A za 26 to rzeczywiście można sobie kupić to. Będzie ciut droższy od tego normalnego. Ty uważaj, bo tu coś się, żeby cię za puśkę nie złapał. RS-kę jaką masz multi? Ale wiesz to nie, jakoś nie... Multi cię w ogóle nie... Multi się super jeździ. Dopóki nie leci z niej to... O, tego co ty chciałeś, Kamil, zielony. Właśnie ja się wyleczyłem z zielonego. Tak? Myślałem, że mówię, że zielony, tylko nie mieli, to czerwony. Bo tak, dokładnie. I całe szczęście. Myślałem, że to jest takie sportowe, że już stopki nie dają. No to ładne jest nawet. Wszystkie te Ducati to są przecież przepiękne. To nie o to chodzi, że one są nieładne, czy że źle jeżdżą. Jak jeżdżą, to jeżdżą super. A to jest V4 z kolei. Jest wyższy, No. jest szerszy, wyżej nogi, trochę bardziej do przodu. I to ma całkowicie otwarte sprzęgło. Akurat już na wierzchu jest w ogóle tarcza cała sprzęgłowa. Może odsłonięte jest. To jak tam płynie woda z błotem, z piachem, to co się stanie? A tych, co lubią gumować, trzeba bardzo uważać na to. I ta wersja jest bardzo dużo pieniężnych. Karbonowe skrzydła. No, a olej kapie tak samo, jak z tej tańszej. Kamil, żartowałem, nie kapie nic. Zdróweczko. Ładne, skubane dzieła sztuki też są. Ale piękne, zobacz. Na CNC pięknie powycinane. No to znam tą firmę. Wiesz, jakie to jest fajne do treningu? Mini GP. No to chyba jakieś kategorie są i coś się ścigają chyba na tych maszynkach. 160, 190. A tu są autentycznie bliźniaczki. Ekstra. Ale to jest dużo mniejsze niż... Jak połowa tamtego. To jest golasek. Dezercik, no. W tej nowej oklejce. No jeździliśmy na tym. Tu się przeswygniemy na ten płaskowy. O, Piotruś, o matko. O, sorry. Tego już znamy, tak? Bardzo fajny jest. Dobrze mi się na tym jeździło. Zobacz, ile jeszcze mamy drogi w dół, gościu. 110 koni, 9200 obrotów. 92 Newtony, 202 kg na sucho. No tam jest ta wersja rally teraz, co na ten rok będzie. A szkoda by było w ogóle coś z tym robić. Przepięknie to wygląda. Ile to będzie kosztowało? 90 000 czy O ile? Jezu, nawet się mnie nie pytaj. Ja to nie jestem kurde zwyczajny do tego silnika, on mnie irytuje ten silnik. Ducati wszystkie są takie, trzeba jechać, tak jak Ci mówiłem. Ty wsiadłeś i chciałeś w dolnych granicach obrotów na każdym biegu i motor Ci tak robił. W dupie tę dziurę zrobić, no. Ole, głęboko się siedzi. A jak w stosunku do rakiety? Dużo lepiej. No bo mam nogi normalnie. A no tak. No do rozrabiania powiem Ci, że też fajny. No tylko to jest wysokoobrotowiec, 160 koni, ale 11 000. Gdzieś 700, a nie mono. 77,5 konia na 10 tysięcy. A to aż dzider tak wysoko singielek kręcony, nie? 77 koni, skądś to trzeba wziąć? Łocie panie, zobacz. No chyba nie dla mnie. Fajnie to zrobili. Ktoś się dobrze tu napracował. To są tesy. To też są małe litraże chyba, nie? No się zdziwimy, bo oni zaczynają od małych litraży, a później zobacz co się dzieje. 703 RR to już taki mały litraż? 70 Nm 100 koni. Jeszcze parę lat i tu będą litry stały wszędzie. Super Adventure, zobacz jaka nazwa fajna. 700. To samo co tamten, to jest ten sam silnik. Stylistycznie coś kombinują, coś się dzieje. No wszyscy na tych Chińczykach skończymy. No bo nasze już będą po, wiesz, 100-200 tysięcy za 700, tak? I tylko to nam zostanie. Tu są leowinczki. Nie, to jest nic, to jest kurna dmuchanie. Zabawka, ta, to odlew z plastiku i tyle. Te gromy, nie? Komedia, tak, dobra by była z tego. Komedia. Nie jest tu aż tak ciasno, więc jakoś by było. A na gromiku?
Ty jakby motora nie miał. Ocie, panie. Prawie jak na pitbajku by było. Ale się siedzi, na wyprostowany do pracy by ktoś... Jednego pomika dla jaj byśmy zrobili. 10 koni niestety. 10 koni, nawet nie 15? 10. 20 000 złotych. Pięknie. Ale dzionek. 700 AMX-u. No co się zmieniło? To tu jest 40 parę koni. No to nic się nie zmieniło. Dawaj! Jakieś większe to jest takie. Ty, co ten motor od... To Puig, zobacz, takie rzeczy robi. Czyli aktywne te owiewki jakieś plastiki. Puig Diablo się nazywa model. Wszystko jest pozaklejane, wszędzie jest Puig. Ale Diablo był kurna z 9 robiony. To jest 9 zrobiona, tak? Nie, inną ramę ma Piotruś, wiesz? To jest 9 SP nowa. No tak. Bimota też ciekawostka, ale co? Siadać na niczym nie można. Nie dotykać. Ten wahacz to tu jest kurna. No rozwiązania są ciekawe z tymi zawieszeniami, trzeba im przyznać. To dopiero jest egzotyka do naprawy, do czegokolwiek. Weź to przeserwisuj, Szymon. To nie są po to robione motorki, żebyś ty to u siebie po kosztach kurna w garażu rozkręcał. To nie są dla nas. Chodź tu bardziej dla ludu coś. A patrz jaka fajna, jaka zielona zamiast naszej, świeża. 450 teczka. Duża koza, taka jak nasza. No mile nas zaskoczyła kawa. Nie spodziewaliśmy się, że to jest takie gładkie i fajne. Hybryda, proszę bardzo, z baterią. Taka hybryda teraz będzie. Taka hybryda właśnie. Wahacz jest ładnie rozrysowany. Jest dobrze rozrysowany. Aerodynamika jest w porządku. O, tu jest ten RR, 4RR. No i taką na tor mieć, to już by było coś, panie kolego. Tylko, że nie wiem, czy cena znowu nie przerażająca jakaś. Bo oni wrócili do tych wysoko kręcących się silników. Ale rzeczywiście, że na niej się dobrze człowiek czuje. Tak jest dobrze wpasowane. Tylko nie takie duże. Na początek taka 400 była petarda. Tylko trzeba znowu odczekać, żeby się używki czy przewrócone coś pojawiło, bo to jest dopiero, te RR to weszły dopiero teraz, nie? Ci drogę tu mają pas, można na zakrętach wywijać. A, bo to jest ta przełęcz Stelvio. Bo to są piękne dzieła sztuki, te ścigacze ich, no ale coś za coś. To jest kurno małe, to jest 457, to jest nowa. Nie było takie jeszcze wcześniej. Tu ono nowa w malowaniu. No są te tuaregi powystawiane, tylko to jest Piotruś brzydki. Ale ta bania taka tu z przodu, nie? No. To z tą Hondą, no to mają remis. No bo ona też nie grzeszy tak z przodu. No i niestety jest Aprilą, no to nie szanować tego to jest krótka droga. Też fajnie Aprilia se zrobiła z tym asfaltem, z tym wszystkim. Tą przełęcz Stelvio zrobili. A, no tak. Gracy. Wygląda na to, że tak, BMW nie ma, Harley'a nie ma, Indiana nie ma. Tak? Nie wystawiają się? No dobra. No to nie ma, to nie ma. Dziękujemy. Bardzo sympatyczne, fajne targi, ekstra. Luźno, przede wszystkim luźno. No nie, w porównaniu z tym, co wtedy było, to Szymon. Ja pierdyka. Raz na parę lat jest fajnie tu wpaść, bo widzimy ogromne zmiany. Ogromne. Jak jedziesz, baranie? No chodź no tu z tej drugiej strony, chodź no. Kamil nas nie znajdzie. Do szatni. Thank you very much. Robota zrobiona. My spadamy na kolację, a Wam przypominam, że zostały już tylko niecałe 2 tygodnie na motocyklowe zakupy w najniższych cenach oraz zgarnięcie nagród z puli RR Moto Black Week. Co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.